Dzisiaj po BX-ie, który był już ponad rok temu, dopełnię Citroenowego alfabetu AX-em przedliftowym, ale z jednego z ostatnich wypustów przedliftów. AX-a zaprezentowali 16 października 1986 roku, no i w takiej formie jak tu stoi. Jeszcze był w wersji 3-drzwiowej, ten jest 5, jak widać. I tak był produkowany właśnie do 1991 roku, gdzie wszedł facelifting. I już po lifcie klepali go do 1998 roku. Poprzednikiem AX-a był lubiany przez wszystkich Citroen Visa, a następcą był Citroen Saxo. I tutaj historia jest dosyć podobna jak w przypadku na przykład Skody Octavii, ponieważ kiedy AX wszedł w 86, tak Visa wyszła z produkcji w 89. Natomiast jak AX-a produkowali do 98, tak Saxo weszło w 96. AX miał pewną innowację. No oczywiście nie chodzi tutaj o koła, no bo koła nadal są na 3 śrubach pod poliftowym kołpaczkiem, ale wszystkie elementy zewnętrzne, które były bardziej narażone na uszkodzenie, wgniecenie, zostały wykonane z twardszej blachy, bardziej odpornej na uszkodzenia. Mimo to jednak te prowadnice, które są tutaj na zderzaki, były jakości zaraz Francja i sobie te zderzaki lubią z tego wypadać. Dlatego na przykład tutaj jest taki ładny wkręt czy nit, z tyłu jest nakrętka, no to takie z obu stron. I to jest podobna norma. W tym egzemplarzu akurat pod maską znajdzie się dokładnie to, co jest tutaj napisane, czyli napisali 1.0, ale tak na dobrą sprawę jest to 950, dokładnie 954 cm o zawrotnej mocy 45 koni i momencie 87 Nm. Ale to nie jest jakiś taki mały wynik, nie jest to mała moc, bo na przykład tylna klapa, o tu, jest plastikowa. I co ciekawe, tylna klapa w większości jest szybą, bo tutaj tylko ten plastikowy element zaczyna się o tu i dalej do samych zawiasów jest szyba. Dlatego można sobie to łatwo rozwalić i lepiej łapać za środek, żeby zamknąć i lepiej nie trzaskać. Ale dobrze też zamknąć. Moim ulubionym elementem w AX-ie jest zdecydowanie ten kanciasty tył, te kanciaste lampy i takie mocne lata 80. jeszcze tutaj dzwonią, bo przód już widać lata 90. Ale na co zwróciłem uwagę dopiero dzisiaj, to że na klapie jest przedłużenie optyczne zderzaka. Fajnie to wygląda, takie, nie ma wcięcia. Troszeczkę przypomina mi, jak tak kucam, przypomina mi troszeczkę Fiata Panda 1, ale no tu jednak jest więcej finezji niż w Pandzie 1. Lifting w 1991 roku wprowadził dużo przydatnych udogodnień, takich jak na przykład podwójny ocynk, czy inna kierownica, to tam przemilczmy ten temat, bo kierownica to jest temat rzeka w tym samochodzie, ale chociażby lepsze wygłuszenie wnętrza. No bo tutaj to wygłuszenie jest dosyć symboliczne. Tajemnicą nie jest, że lubię patologiczne rozwiązania i dziwne rzeczy związane z samochodami, takie jak na przykład markę Proton. No i Citroen AX był oferowany w Malezji jako Proton Tiara, gdzie wyglądał w zasadzie jak AX po wylewie trochę. No więcej plastiku i taki bardziej protonowy. No i takiego Protona Tiary to bym przytulił. To podobna historia jak przy Punto mówiłem o zastawie 10. No i zdecydowanie trzeba powiedzieć, że projekt Berton był projektem bardzo udanym, tylko fakt, w jaki łączy dwie dekady, sposób, w jaki łączy dwie dekady, jest dosyć ciekawy, bo ten tył właśnie jest taki kanciasty, tu jest ostre wcięcie, ta szyba jest płaska. Widać tutaj lata 80. bardzo mocno, a przód już jest wyoblony, już jest taki właśnie bardziej lata 90. Może nie przystoi już do tego 98 roku, ale jednak widać te lata 90. A przód będzie idealny dla obrońców polskiej klasyki, bo mi się ten przód bardzo, ale to bardzo kojarzy z polskim prototypem samochodu Beskid. Nie wiem, w sumie jakiś sens to chyba może mieć, ale nie za wielki. Zanim w ogóle Wam pokażę silnik, to maskę otwiera się tu, z tyłu się grzebie, i tam jest cięgno, tak ukryte tam. Dlaczego? Nie wiem, nie domyślam się, ale za to drzwi się fajnie zamykają. No i żeby otworzyć maskę poza dziwnym rozwiązaniem z wajchą, to jak znaczek jest z prawej strony, to oczywiste, że ta rączka jest z lewej. No i pałąk do trzymania maski jest tutaj, na samej masce na środku. Teraz żebym nie zepsuł, I wtyka się go
na środek. Przecież to logiczne. Francja, nie można normalnie. No i motor czterocylindrowy, 954 cm. Gaźniczek oczywiście z ręcznym ssaniem i z zapłonem elektronicznym. Także troszeczkę cywilizacji tutaj jest, aczkolwiek pompa paliwa wciąż jest mechaniczna. W ogóle spodziewałem się, że tutaj pod maską będzie trochę więcej miejsca, jednak no 1.4 tutaj pakowali w wersji GTI, czy 1.3 w wersji Sport. Co ciekawe, wersja Sport, mimo tego, że miała ociupinkę mniejszą moc, miała większy moment obrotowy i rozpędzała się szybciej, mając taką samą prędkość maksymalną 186, niż wersja GTI, która miała moc o koń większą, ale tam chyba o 12 Nm mniejszy moment obrotowy. Tylko że wersja GTI wyparła wersję Sport. No i przydatność serwisowa tego silnika jest po prostu potężna. Tu jest do wszystkiego ładny dostęp. Co ciekawe, ten alternator tutaj, to może nawet na nim widać, że ma znaczek Mitsubishi. No tak. Pasuje, pasuje. Działa, działa. Gaźniczek jest tutaj, pięknie widać ręczne ssanie. Mamy pompkę paliwa, moduł zapłonowy, także no tutaj jest wszystko łatwo dostępne, ładnie widoczne. Aczkolwiek mi się bardzo podoba fabryczne wyprowadzenie masy na kielichy. Z tej strony i z tej strony. W sensie jest to dobre, jest to pomysłowe, jest to dobrze przemyślane, ale śmiesznie to wygląda. No i nasi tu już byli, bo tu jest zatentegowane troszeczkę. Poza tym tutaj, jak się dobrze przypatrzymy, to możemy sobie przełożyć rękę i to tak ma być, to nie drążmy tematu, to Francuzi tak to wymyślili, więc to jest dobre, tak powinno być. Idąc do wnętrza, prawie zapomniałem Wam pokazać te boczne kierunkowskazy. W sensie niby zwykły boczny kwadratowy kierunkowskaz, ale jakoś mi się tak podoba. Nie wiem, przykuł moją uwagę. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Wnętrze jest z tych biedniejszych, ponieważ są tylko dwa nawiewy, dwie kratki nawiewu. Bogatsze wersje miały całe 4. Ale oczywiście jest ręczne cięgno ssania, przycisk od wycieraczki, od spryskiwacza wycieraczki tylnej. Z drugiej strony analogicznie od świateł przeciwmgielnych. Radyjko oryginalne, dołożone w salonie w Niemczech. Tylko za bardzo nie chce współpracować. Poza tym bardzo proste cięgna nawiewów już z normalnymi piktogramami. To już nie ma tego kapelusza i mokasyna, co w starszych Citroenach. Oczywiście popielniczka, oczywiście zapalniczka. I tu są takie jakieś dziwne schowki. Ja nie wiem, po co to miało być. Tu wchodzi w zasadzie pół mojej dłoni. Także jest całkiem spory. Poza tym w ogóle całe to wnętrze jest pełne fajnych schowków. Tutaj wezmę Was ze sobą. O, no bo tutaj jest takie coś. O, też dosyć głębokie. Tu pod spodem jest półeczka. Tu też jest półeczka. I co ciekawe, tędy możemy się dostać do nagrzewnicy. Także dostęp też nie jest zły. Tu jest schoweczek. Więc trochę tych schowków jest, ale to jest naprawdę dziwne. Poza tym oczywiście skrzynia biegów jest 4-biegowa i nie można zrobić R jak reverse, tylko trzeba po francuskiemu AR. Nie będę teraz tego powtarzać, bo nie wiem do końca, jak to się wymawia. Poza tym włączenie świateł awaryjnych i ogrzewania tylnej szyby jest w bardzo logicznym miejscu. Tak, przecież wszyscy wiedzą, że to tam się znajduje. I zegary. Bardzo, ale to bardzo proste, dostarczające minimum informacji. I w sumie, gdyby nie jakieś takie tutaj wcięcie przy tych kontrolkach, czy podwójne kreski na prędkościomierzu, w sumie zegarku, to byłyby strasznie nudne. Te elementy jakoś dodały trochę urozmaicenia, no ale nadal nie są zbyt porywające. Kierownica tradycyjnie jednoramienna, zero zaskoczenia, można przyłożyć czołem i nawet się nie zatrąbi, bo klakson jest oczywiście w manetce kierunkowskazów. Lifting wprowadził dwuramienną kierownicę, natomiast po wprowadzeniu Saxo do produkcji stwierdzili, że będą tutaj wrzucać kierownicę z Saxo. Oczywiście bez poduszki, także teraz jest jednoramienna, później była dwuramienna, a na końcu była trzyramienna. Przecież to logiczne. I no, nie wiem, czy jest inny samochód, w którym montowali w tak krótkim czasie 3 różne kierownice, w zależności od roku produkcji, a nie wersji wyposażenia. No a tutaj, obok pieska, jest coś, to jest jakiś uchwyt na długopisy chyba, czy coś, ale wygląda mi to troszeczkę jak jakiś otwór rewizyjny, klapka rewizyjna do zegarów. Nie wiem, nie znam się. Poza tym jest tutaj dosyć spokojnie,
ale jest tutaj jeden fajny element, który widać, jak się wejdzie z drugiej strony. Bo otwierając drzwi od strony pasażera, widać, że ta deska jest tak uformowana w kształt takich schodków jakby. Z czego daszek zegarów jest taki bardzo wypuszczony. Pewnie, żeby światło nie świeciło w zegary, żeby było je ładnie widać, ale takie schodki to jest ciekawy zabieg stylistyczny. To mi się podoba. To jest fajne. W życiu bym nie wpadł na to, żeby zwrócić na to uwagę, jakbym wsiadł od razu na kierowcę. A tak z pasażera to łatwo zauważyć. No i oczywiście jest jedna wycieraczka z jedną dyszą, w sensie z jednym punktem, ale są oczywiście tutaj dwie dysze, dwie dziurki, które psikają na całą szybę. Ładując swoje 1,87 m do tyłu, jeszcze wspomnę, że AX był tak budżetowy, że mimo tego, że jest to samochód zachodni, nie miał nawet w opcji klimatyzacji i nie ma nawet z tyłu ani jednej popielniczki. We francuskim kompakcie z lat 80. na dobrą sprawę. To jest dziwne. No i oczywiście tutaj wszystko trzeszczy, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Deska przedliftowa też jest w zasadzie cała popękana. Nad głową miejsce jest. To mnie bardzo zaskoczyło, bo ja tutaj mogę się dosunąć do samego oparcia i dopiero wtedy trochę dotykam podsufitki. Jak się tak rozłożę bardziej, nadal mam jakieś miejsce na nogi, a nad głową mam go bardzo dużo. Także to jest potężny plus, potężne zaskoczenie, no bo jednak jest tutaj też bagażnik. A jak duży jest ten bagażnik, to Wam pokażę, jak zobaczycie, ile mam miejsca na nogi. No bo w takim ustawieniu miejsce na nogi mam. Tak się tutaj smyram ten fotel kolanami, ale nadal miejsce na nogi istnieje. Także jestem naprawdę zaskoczony, bo w 4 osoby można tutaj komfortowo podróżować. Jest to naprawdę zaskakujące. No i tak, najładniejsza część AX-a i cechy użytkowe, skoro wiemy, że się mieszczę z tyłu bez problemu. Tada! Bagażnik istnieje. Może to też być kwestia tego, że to, co Francuzi stosowali długo, czyli zapas pod samochodem na haku odkręcanym tą śrubą. No i zdolności przewozowe też by jakieś były, bo kanapa jest składana, ale dzielona nie jest. Ale z drugiej strony, jakby się coś chciało tutaj przewieźć, to trzeba i tak położyć całą kanapę, więc co za różnica. A co do rozwiązań, które Francuzi stosowali naprawdę długo i się z nich nie wycofywali, no to z tyłu znajdziemy klasyczną belkę z drążkami skrętnymi, z walącymi się co chwila, rdzewiającymi, rozpadającymi się łożyskami igiełkowymi. W prowadzeniu to jest atut, w eksploatacji, w naprawach jest to wada. No a z przodu klasycznie McPherson. Także zawieszenie jest bardzo klasyczne, zwłaszcza jak na Francuza, więc mimo tego, że jest to niespotykany już samochód, bo w zasadzie w Gdańsku znam jednego zielonego AX-a, który jeździ na co dzień, jest na czarnych blachach, jeździ nim starsi państwo, w sumie nie tylko starszy pan, no to jest to nawet fajny grat taki do zakupu z rozsądku. Poza tym, no dobra, nie będę trąbić, bo jesteśmy w lesie, no ale światła włącza się klasycznie, tak samo jak i wycieraczki. Tutaj obsługa tego jest już bardzo prosta. To nie są czasy tych Citroenów, które miały naprawdę dziwne rozwiązania. Tutaj jest prosto, jest tanio, jest miejsko, no i widać, bo nawet jak się mocniej porusza kierownicą, to wszystko trzeszczy. Już nawet nie będę szarpać za deskę, no bo jak to w przedlifcie jest troszeczkę popękana. Także jak facelifting wprowadził poprawę jakości, no to było co poprawiać, to prawda, było co poprawiać. Także zbędnym słowem ust nie kalam, palę AX-a i... Jeszcze ciepło jest? Bez sania powinien pójść, nie? Tak. Poszedł. 45 koni daje radę, sobie biorąc pod uwagę, że samochód waży jakieś tam 700 kg, to cóż się dziwić. Współczynnik mocy do masy jest taki całkiem średni, czyli dobry. Zaraz sprawdzimy, jak się w zakrętach czujesz. No dobra, przez miasto no to skrzynia czterobiegowa w zupełności wystarczy, nawet nie wiem, czy 4 wbije, trzymając przepisową prędkość. Ale dobra, troszeczkę mam wrażenie, że jest jakiś tam luz na kierownicy. Albo to jest po prostu francuska ospałość, ale chyba delikatny luz jest. Chociaż... Nie, dobra, nie ma, po prostu się buja. Ale co, łuk z gazem. No i jednak francuskie rozwiązanie pod tytułem belka z drążkami skrętnymi to jest fajna sprawa. W sensie mam bardzo miłe wspomnienia, jeśli chodzi o to rozwiązanie w Peugeotie. I tutaj widzę, działa podobnie. Czyli się nie zdziwię, jeśli przez kilka ładnych lat kompletnie nic nie zmienili. Ale śmiesznie przerywacz cyka.
ty. No i w Maybachu siedział smutny pan, a my jedziemy radośnie w AX-ie. Czego chcieć więcej? Wspaniały samochód. Nic dodać, nic ująć. Dokładnie. Jakoś tak dziwnie mi się jedzie, bo ten gaz chodzi tak całkiem sztywno. Sprzęgło trochę miękko i trochę późno puszcza. Natomiast hamulec, nie wiem czy to jest kwestia w ogóle AX-a, czy tego egzemplarza, ale taki jakby był troszeczkę zapowietrzony, jakby mu się hamulce kończyły, ale zasadniczo hamuje. Opcja spowalniania. Opcja Nie, właśnie nie. Właśnie to nie jest opcja spowalniania, to jest normalnie hamulec, tylko ma ten taki moment bezwładności. Jakby sprężyna przy pedale tak nie do końca chciała współpracować z prowadzącym. No, brak wspomagania oczywiście jest brakiem problemu, bo się nie zepsuje, a w samochodzie o tej masie to jest praktycznie niewyczuwalny. Skrzynia bardzo fajnie chodzi, w sensie spodziewałem się troszeczkę mieszania w wiadrze z czymś, jak tak pierwszy raz pomachałem. Bo tam jak jest bieg wbity, to tam troszeczkę ten drążek lata. Bo biegi wchodzą precyzyjnie i czuć, kiedy ten bieg wchodzi. Doskonale czuć moment zazębienia się i wcale nie trzeba do tego przykładać jakieś nie wiadomo jakie siły. Jest cywilizowanie, jest przyjemnie i bym powiedział, że to jest w sumie, no bo to był tani samochód, typowo miejski, do przemieszczania się po tych zatłoczonych francuskich ulicach, pewnie w jakiejś Marsylii czy gdzieś, ale jest fajny, mały, jest śmiesznie mały. Zaskakujące jest to, że 4 osoby tu się zmieszczą. Zmieszczą się, co się zmieszczą, tylko pytanie jak jest później z tym, jak silnik wyrabia, albo raczej jak nie wyrabia. Ale jechać się da, jakieś bagaże też się zmieszczą. Wersja 1.4 diesel jako jedyna na świecie w tamtych czasach mogła spalić poniżej 3 litrów oleju napędowego, przepraszam. Więc w sumie AX to jest taki fajny grat, który wygląda ciekawie. Bo ja nie mogę powiedzieć o AX-ie, że jest brzydki. Mi się podoba zwłaszcza z tyłu. A do tego może to być grat, którego się kupuje z rozsądku. No nie jest to zły samochód, nie jest to też jakiś wybitnie dobry samochód. No, nawet ruch kierownicą sprawia, że ta kierownica trze gumą o ten plastik i trzeszczy. Ale no nie jest to problem, jest to cecha. No, nikt nie mówi, że tani samochód ma być jakoś wybitnie dobrze zmontowany, co działa do dzisiejszych czasów, wystarczy spojrzeć na nowe Dacie. W tym przypadku no nie powiem, żeby dawał ten samochód jakieś emocje z jazdy, bo jest po prostu samochodem, ale też nie jest to zwykłe narzędzie do przemieszczania się. Sprawia wrażenie takiego właśnie pewnego, takiego, którym spokojnie można pojechać gdzieś dalej, bezproblemowo, na przykład, nie wiem, na rajd Koguta, to by było jakieś w sumie. Można pojechać sobie komfortowo i nie wiem, Renault 5 nie jeździłem, ale mam wrażenie, że to jest takie tuż poniżej Renault 5 takie wrażenie. W sensie troszeczkę gorzej zmontowany, chyba nawet troszeczkę mniejszy, ale z drugiej strony nadal sprawiając takie fajne, solidne wrażenie. I technologia, która tu jest na tyle prosta, że mimo tej niesławetnej belki, która jest chociażby w tym Peugeotie przed nami również ta sama, więc no lata lecą, rozwiązania te same, to jest to już znana konstrukcja, łatwo się to naprawia, w sensie mechanicy wiedzą jak to naprawić, wymiana też jakaś wybitnie skomplikowana nie jest, więc w sumie jako samochód do jazdy na co dzień AX w dzisiejszych czasach, mimo 33 lat na karku w tym wypadku, jak najbardziej się nadaje, a wersje poliftowe, które mają podwójny ocynk, to na zimę też bez problemu, zima im nie straszna, moc wystarczająca, spalanie rozsądne. Dziwne są takie graty, które można kupić z rozsądku. No wiadomo, troszeczkę zardzewieć może, jakieś tam fochy może mieć, no znaczy inaczej, fochy na pewno ma, no bo to jest Francuz. Ale poza tym, to jest naprawdę dobry samochód. I słysząc legendy o trzeszczącej, walącej desce w środku, spodziewałem się jakiejś tragedii. A tu jest naprawdę dobrze. I jak... No dobra, no teraz jeżdżę z prędkością miejską, typowo. Ale jeśli to jest to źle wyciszone wnętrze, które poprawili w polifcie, no to polift musi być naprawdę strasznie, wręcz nieprzyzwoicie cichy w środku. Bo tu jest naprawdę dobrze.
No i ta jednoramienna kierownica, to jest po prostu coś wspaniałego i dlaczego Citroen nie mógł się tego trzymać dłużej, skoro i tak później nie było poduszek kierownicy. Może i tutaj nie jest ta sama wracająca do pozycji prostej, ale jak najbardziej spełnia swoje zadanie, nie gnie się, jest sztywna, czuć, że tu w środku jest jakieś usztywnienie wyraźne, więc to też jest pewnie jeden z głównych powodów, dlaczego ta kierownica się ładnie trzyma kupy, ale nie pęka. Ta guma, z której jest wykonana, jest właśnie z takiej fajnej jakości. To jest ta różnica między budżetowymi samochodami kiedyś a teraz. Kiedyś ta budżetowa guma była przyjemna w dotyku, trzymało się, jeszcze ta kierownica jest dosyć gruba, no i dosyć spora jak na iX-a, ale jest przyjemna, ta kierownica się nie łuszczy na dłoniach. Można nią spokojnie trzymać przez długie godziny. No w upale wiadomo, dłonie się będą bardziej pocić od tej kierownicy. A nowe kierownice się strasznie łuszczą i są tragiczne w dotyku. Także moim zdaniem, zamiast sobie kupić jakieś Polo chociażby, takie kilkunastoletnie, lepiej kupić sobie fajnego Axa. Można się wyróżnić na drodze, ktoś może pokazać kciuk w górę, bo to już się tego nie spotyka. A przy okazji jest to naprawdę rozsądny grat. Tylko że no właśnie, problem jest taki, że w Polsce jest cały czas utarta opinia o francuskich samochodach. Że się psują, że problemy z elektryką. No i fakt, no nie ma tutaj rozdzielacza zapłonu, tylko jest moduł. Ale no, to nie jest też jakaś wybicie skomplikowana technologia. Jest gaźnik z ręcznym ssaniem. Z tego co widziałem, to i przepustnica, i ssanie jest na osobnej lince, więc to już jest przewaga nad Pierburgiem 2E3, który jest chociażby w Favoricie, czy był w Volkswagenach. Także nie jest to zły wybór. Dlaczego ich jest tak mało? I tym optymistycznym akcentem, skręcając sobie w lewo, albo czemu by nie. O, jeszcze rzut oka na przyszłego Junk Timera, czyli Golfa trójkę. O, półoś się odezwała. Kończymy ten film. Także w końcu po dłuższym czasie filmów tylko wyjazdowych w końcu był test. No i jeszcze na koniec dodam, że AX się fajnie zbiera jak na tą moc i zarówno w wyższej, jak i w niższej partii obrotów. Chociaż mam wrażenie, że przy niższych troszeczkę się dławi, ale to myślę, że raczej kwestia ustawienia gaźnika. Także tym optymistycznym akcentem trzymajcie się i cześć!